Hej, hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony najnowszej palecie Nomad Cosmetics Okavango Safari. Mam nadzieję, że Nomad wszyscy znacie, natomiast jeżeli nie, to w 3 słowach opiszę Wam, co to za marka. Następnie powiem Wam, jak zdobyłam tą paletę, ponieważ nie kupiłam jej. Potem zrobię swatche, porównam Wam ją też na swatchach do Yuki od Nataszy Denony, ponieważ spodziewam się, że takie pytania mogą się pojawić. Następnie przejdziemy do tutoriali trzech makijaży, które zrobiłam tą paletą, a na koniec podsumuję Wam wszystko i podzielę się ostateczną opinią na temat tej palety. Mam nadzieję, że Was to interesuje. Jeżeli tak, zapraszam do oglądania. I zacznijmy może od tego, kim jest Nomad Cosmetics, ponieważ jest to marka indie, która działa na rynku od 2015 roku. Tworzyło ją dwoje pasjonatów podróżowania oraz kosmetyków, Felicia oraz Anti. Oboje pracowali wiele lat w branży kosmetycznej, natomiast bardzo lubili też podróżowanie i mieszkali zarówno w Europie, jak i w Stanach. Postanowili więc połączyć te dwa światy i stworzyć markę kosmetyczną o nazwie Nomad Cosmetics. Jest to bardzo wyjątkowa marka, ponieważ wszystkie produkty, które tworzą, ale są to głównie palety cieni, związane są z jakąś konkretną destynacją. Dodatkowo ich Instagram jest przepełniony zagadkami, fajnymi zabawami. Zawsze, kiedy zbliża się launch nowej palety, wrzucają na Instagram posty z takimi zagadkami, które wskazują na tą końcową destynację i biorąc udział właśnie w tych zabawach można wygrać paletę, którą wypuszczają. Ja przyznaję, że nie zawsze biorę w tych zabawach udział, natomiast zawsze śledzę te ich puzzle, zagadki i próbuję odgadnąć nawet sama dla siebie, jaka jest następna destynacja. Podobnie było w przypadku tej palety. Tutaj przyznaję, że brałam udział we wszystkich zagadkach, było ich chyba 5. Generalnie naprawdę całkiem sporo osób wygrywa, nie jest tak, że to jest jedna paleta i to wszystko. I podobnie było tym razem. Końcową destynacją okazało się Okavango Delta w Botswanie. Właściciele marki pojechali tam na sesję fotograficzną, widzieli dużo ciekawych zwierząt i po wypuszczeniu już tej palety dodali jeszcze jeden post, żeby zgadnąć, jakich zwierząt z tych wymienionych z nazwy w tej palecie, ponieważ nazwy cieni są właśnie skorelowane ze zwierzętami, które występują w tym miejscu i trzeba było zgadnąć, których z tych zwierząt nie widzieli podczas tego pobytu. Ja śledząc ich poczynania i widząc, jakie zwierzęta fotografują, szybko wyrzuciłam z tego miksu kilka i zostało mi kilka, między którymi się zastanawiałam. Generalnie zgadłam, słuchajcie, zgadłam, o jakie zwierzęta chodziło. Po kilku dniach dostałam od nich DM na Instagramie mówiący, że wygrałam i moją nagrodą jest właśnie ta paleta. Nie macie pojęcia, jak bardzo się cieszyłam. Byłam po prostu w niebo wzięta. Podałam więc im swój adres i kilka dni później, dosłownie chyba tydzień, na Kanadę to było naprawdę bardzo szybko, pamiętam. W każdym razie paletka się znalazła pod moimi drzwiami. Coś niesamowitego. Także wiecie już, kto stoi za marką, wiecie, jaki przyświeca im cel i co ich wyróżnia na tle innych marek indie oraz wiecie też, jak zdobyłam tą paletę. Nie jest to żaden PR, po prostu wygrałam w konkursie, jak i Wy możecie. Także polecam śledzić ich na Instagramie, zostawię oczywiście do nich link w opisie. To, co jest bardzo fajne w paletach od Nomad Cosmetics, to, że poza tym, że wiąże się z tym jakaś historia i nieraz odkrywamy i uczymy się o nowych miejscach, przychodzi oprócz właśnie palety zawsze pocztówka. Pocztówka od Nomad Cosmetics. Ta jest akurat przepięknym słonikiem. Z tyłu możemy sobie przeczytać list od właścicieli marki oraz troszeczkę, albo odwrotnie to pokazuje, oraz trochę informacji na temat właśnie tej destynacji, co to jest za miejsce, na czym ono polega i o co w tym wszystkim chodzi. Także jest to bardzo fajny dodatek, edukacyjny. Ja lubię właśnie te ich pocztówki, są zawsze bardzo dobrze też wykonane. Plus samo to kartonowe opakowanie jest przepiękne, zobaczcie na to. Tutaj mamy ziewającego albo ryczącego, nie wiem, hipopotama na tle zachodzącego słońca. Z tyłu oczywiście opis kolorów i skład palety. I mamy tutaj 9 matów, 3 błyski oraz 3 Animal Print Shimmer Swirls, czyli to są dalej błyski, natomiast jest to połączenie dwóch kolorów. Bardzo fajne kolory pokażę Wam za chwilę. Jeżeli chodzi jeszcze o technikalia, jest to paleta cruelty free, 12 miesięcy przydatności oraz wykonana w Chinach. 15 cieni, każdy po 1,5 grama standardowo. Tyle tytułem wstępu. Przejdźmy do samej palety. Opakowanie, słuchajcie, 5 z plusem. Przede wszystkim w dotyku jest to bardzo przyjemna tkanina, taka w stylu dawnych palet Anastazji, czyli takich, w których czujemy ten włosek pod palcem.
Tak wygląda z tyłu. W środku mamy spore lusterko oraz tą przepiękną historię kolorystyczną. To, co mi się zawsze podoba w paletach Nomad, to ułożenie kolorystyczne, ponieważ w którą stronę nie pójdziemy, makijaż wyjdzie nam doskonały. Właśnie mój pierwszy makijaż, taki mały spoiler alert, wykonany został głównie pierwszym rzędem. Drugi makijaż był połączeniem tych dwóch rzędów, w trzecim trochę latałam. Generalnie jest to bardzo intuicyjna paleta. Myślę, że nikt nie miałby z nią problemów. To, co też bardzo lubię w ich paletach, to te piękne imprinty w cieniach w sumie i błyszczących, i w matowych. Mamy więc takie mini odciski różnych zwierzaczków oraz 3 cienie z logiem marki. Dla mnie jest to taka wartość dodana. Widzę, że marka dba o szczegóły, co ja akurat bardzo cenię. Ale nie przedłużam już, przejdźmy do słoczy. Także widzicie teraz słocze tej palety. To, co mi się w niej bardzo podoba, to to, że mamy tutaj zarówno ciepłe pomarańcze, mamy zielenie, mamy też sporo fajnych brązów. Jest to tak naprawdę najbardziej neutralna paleta Nomad Cosmetics. Oni raczej słyną z kolorowych palet, także ta paleta jest odpowiedzią na prośby fanów marki, żeby zrobili po prostu neutralną paletę. Czy jest to neutralna, czy nie, to już każdy oceni sam. Jak dla mnie na pewno da się tutaj zrobić neutralny makijaż, co wydaje mi się też pokazałam w tutorialach. Nawet nie sięgając po te zielenie w środkowym rzędzie, spokojnie da się tą paletą zrobić taki dzienny makijaż, może niekoniecznie bardzo jasny. Jeżeli szukacie jasnych brązów, jasnych beży, to szczerze mówiąc myślę, że nie spojrzycie na taką paletę. Natomiast jeżeli lubicie coś bardziej interesującego, coś z takim twistem kolorystycznym, to jest bardzo fajna paleta. Porównałam Wam ją też do Nataszy Denony Yuka. Najpierw może pokażę je obok siebie. Według mnie są mniej podobne niż mogłoby się wydawać. Pamiętam, że kiedy mówiłam o nich w nowościach kosmetycznych, kładłam je tak naprawdę na tej samej półce, jeżeli chodzi o kolorystykę, nie o cenę. Natomiast w tej chwili, po użytkowaniu już obu palet, mogę śmiało powiedzieć, że nie są to żadne dupy. I owszem, są makijaże, które możemy zrobić obiema paletami i wyjdą podobnie. Natomiast to można powiedzieć tak naprawdę o każdej palecie. Każda paleta będzie miała na rynku inną, którą można wykonać podobny makijaż. Natomiast według mnie różnią się tonacjami i tym, że paletą Nomad możecie zrobić jednak neutralny makijaż. Taki typowy w brązach, używając któregoś z błysków. Ten z taką różową drobinką, mamy pomarańcz, mamy zieleń, taką trawę cytrynową można powiedzieć, mamy sreberko. Sreberka nie ma u Nataszy, jest raczej taki kolor stalowy, zdecydowanie bardziej szary. Błysków też bym nie porównywała i generalnie formuł między tymi dwoma markami bym nie porównywała, ponieważ są totalnie inne. Natasza idzie bardziej w stronę musztardowo-oliwkową, Nomad idzie bardziej w stronę taką pomarańczowo-zielono-brązową. Myślę, że jeżeli nie podobała Wam się Yuka przez tą właśnie oliwkowość, szarość taką w tonacji, niektórzy z Was nazywali to takimi brudnymi kolorami, to Nomad może Wam się bardziej podobać, ponieważ tutaj tej szarości, oliwkowości w podtonach nie widzę. Także co kto woli, ja tak naprawdę cieszę się, że mam obie i że tak się złożyło, że mogę mieć obie. Także tyle tytułem porównania. A teraz przejdźmy już do tutoriali z paletą Nomad. Zapraszam Was na 3 makijaże i do zobaczenia później. Zrobię małe podsumowanie. Hej, hej, witam w pierwszym tutorialu. Jak widzicie na załączonym obrazku, makijaż dzisiaj będzie pół pomarańczowo, pół oliwkowy. I do jego wykonania użyję całego górnego rzędu. To będzie moja górna powieka. Natomiast na dolnej będę używać tego błysku, w którym się po prostu zakochałam. Dosłownie minimalną ilość tego matu. No i w linię wodną pójdzie kratka Nataszy Denony, ale wszystko po kolei. Także zaczynam sobie od najjaśniejszego matu, przechodzę potem w ten średni aż do najciemniejszego i zarysowuję sobie załamanie powieki. Na powiece standardowo mam bazę z Rare Beauty i to w sumie wszystko. Używam tego samego pędzelka, także może być troszeczkę brudny, ale powinno się wszystko udać. Zazwyczaj po prostu po zrobieniu danego koloru na jednym oku przechodzę do tego samego koloru na drugim oku. Także udaje mi się przez to zużywać mniej pędzli. I tym najciemniejszym brązem buduję sobie zewnętrzny kącik. Jak widzicie, wszystkie tematy są bardzo dobrze napigmentowane. Pięknie też się ze sobą łączą.
Teraz przydałby się jakiś czysty pędzel do rozblendowania tutaj granic. Tak też więc zrobię. I zaraz przejdę do błysków. Głównym moim błyskiem na górnej powiece będzie ta piękna pomarańcz. To jest taka przepiękna, brudna miedź. Bardzo lubię ten kolor, on też jest idealny po prostu dla niebieskich oczu. Nakładam go zwyczajnie palcem, tak mi jest najwygodniej i tak też najlepiej te cienie Nomad mi się nakłada. Nie są to bowiem cienie, które dobrze nakładałyby mi się na mokro, tak jak zwykle to robię, czyli pędzlem zmoczonym w setting spray. Tutaj po włożeniu takiego lekko mokrego pędzla niestety szybko robi się hardpan, także zostaje palec albo suchy pędzel i standardowo dokładam sobie ciemnego matu w zewnętrznym kąciku, tam gdzie nałożyłam trochę za dużo błysku. Za dużo, nie za dużo, zawsze tak robię. Po prostu podoba mi się, jak wtedy błysk łączy się z matem w zewnętrznym kąciku. Natomiast od wewnętrznej strony oka tutaj już użyję pędzla i nałożę sobie ten drugi błysk. On ma w sobie troszeczkę różowości, co na początku wydawało mi się, że nie będzie pasować do tak ciepłych pomarańczy, do takich kolorów miedzianych i znacznie cieplejszych niż właśnie ten różowy. Generalnie no, różu z pomarańczem zazwyczaj się nie łączy. Natomiast tutaj jakoś to działa, słuchajcie, i bardzo ładnie rozświetla wewnętrzny kącik. I to tyle, jeżeli chodzi o górną powiekę. Teraz zacznę od nałożenia może kredki w linię wodną. Będzie to Natasha Denona w kolorze Fuchsia. To jest ta z kolekcji Yuka. Bardzo ładnie tutaj pasuje. Ja zresztą lubię takie kolorowe kredki do linii wodnej. Kiedyś nie używałam totalnie nic, teraz jakoś lubię, żeby coś tam się działo. I nałożę sobie na linię wodną właśnie tego koloru, o którym wspomniałam wcześniej, Keystone Termite. W zasadzie na całej tutaj długości dolnej powieki. To jest kolor, który jest bajeczny na całej górnej powiece, natomiast dzisiaj go używam tylko jako taki akcent kolorystyczny. I łączę zewnętrzny kącik. Ok. I na sam koniec biorę troszeczkę tego matu średnio intensywnego i sobie rozblenduję go na dole dolnej powieki, tak żeby troszeczkę tego ciepła jednak dodać tej dolnej powiece. I w zasadzie makijaż skończony. Zajęło on, nie wiem, czy nawet 5 minut, chyba nawet nie. Nałożę maskarę i jeszcze wrócę raz pokazać się Wam, jak to wygląda na sam koniec. I tak wygląda skończony makijaż. Mnie bardzo się podoba. Bardzo lubię połączenie ciepła i neutralności. Ta oliwka nie jest do końca zimna, nie jest też ciepła, powiedziałabym, że jest neutralna. Ja jestem bardzo zadowolona. Jeżeli Wam również się podoba, to zapraszam do następnego tutorialu. Hej, hej! Dzisiejszy makijaż będzie bardziej taki zielono-brązowy i do jego wykonania użyłam cieni z tych dwóch rzędów. Początkowo planowałam zupełnie co innego, ale wyszło jak wyszło. Całkiem się podoba to oko, także zaraz będę powtarzać to samo na drugim. I zaczynam sobie od tego koloru w załamaniu powieki. Następnie zewnętrzny kącik zbuduję sobie tymi dwoma. Oraz dodam też trochę tej zieleni. Chociaż na tym brązie, który będę miała zbudowany, nie będzie aż tak mocno widoczna, ale doda troszeczkę tego zielonego podtonu. Także zaczynam w sumie na całej długości załamania powieki nakładam Crush of Rhinos. Bardzo fajne nazwy mają te cienie. Nie, żebym którykolwiek zapamiętała później, ale jest tematycznie, to trzeba im przyznać. I teraz ten najciemniejszy brąz, czyli Honking Hippos. Na pewno mieli duży ubaw, kiedy wymyślali te nazwy. I zaczynam go sobie już troszeczkę mieszać z tym zielonym, Rumbling Elephants, żeby troszkę zieleni tutaj dodać. Na początku planowałam właśnie nie dotykać dzisiaj zieleni, ale no nie wyszło. Także ta niebieska bluzka z tą zielenią troszeczkę mi się kłóci, ale bluzkę zawsze można zmienić.
Wiem, że niektórzy raczej robią odwrotnie i malują się pod to, co mają na sobie. Ja raczej najpierw się maluję, a potem, jeżeli trzeba coś zmienić, to po prostu zmieniam ubranie. Dobrze, i tak na razie to zostawię. Przejdę do błysków. Jako główny błysk na całej powiece nałożyłam sobie ten, który używam też w poprzednim, w pierwszym tutorialu. Bardzo mi się spodobał. Miałam go wtedy na dolnej powiece i tu czekałam na to, żeby użyć go na całej górnej powiece. Natomiast na sam środek dam troszeczkę tej zieleni, żeby po prostu użyć więcej cieni. I to już nakładam na razie palcem. Później rozblenduję sobie brzegi pędzelkiem. Natomiast ten błysk jest po prostu nieziemski. To jest, można powiedzieć, taki jeden z moich ulubionych odcieni nude, czyli taka właśnie oliwka zmieszana ze starym złotem. Zdecydowanie wolę coś takiego niż klasyczny szampański. Po prostu fajniej podbija mi tęczówkę oka. Także to był ten cień bazowy, następnie nakładam ten zielony na środek powieki. I też robię to palcem. A następnie poprawię brzegi pędzelkiem. Delikatnie tylko rozcieram brzegi. Ale dużo do poprawy, jak widzicie, nie ma, także nie jest to jakieś problematyczne. Osyp mam bardzo delikatny, także wystarczy pędzelkiem lekko tak zrobić do pudru i już gotowe. Jeżeli chodzi o wewnętrzny kącik, tutaj użyłam tej zebry, raczej starając się celować w ten biały pasek. Natomiast nawet jak się to wymiesza, to jest takie fajne sreberko, nic złego. Chciałam tak naprawdę na nim się dzisiaj skupić, ale zielenie mnie pochłonęły. Nie jest chyba nikt zdziwiony. Bardzo ładnie rozświetla właśnie tutaj kącik oka. I mimo tego, że mam na oku głównie zielenie, brązy, to nawet taki jasny punkt w wewnętrznej stronie oka mi się podoba. Mimo że nie jest kolorystycznie jakoś z nimi związany. Jeżeli chodzi o dolną powiekę, tutaj będą królować brązy. Nałożę sobie ten ciemny brąz tak na 1/3, może do połowy dolnej powieki. Od wewnętrznej strony nałożę ten, natomiast na to wszystko pójdzie znowu ten zielony od wewnętrznej samej strony. Mam nadzieję, że to ma sens, co mówię. Pewnie nie. Jeśli chodzi o linię wodną, tutaj będzie kredka od Nataszy Denony w kolorze brown, po prostu brązowa. I ja zazwyczaj zaczynam od kredki, ponieważ lubię sobie ją też trochę nałożyć na linię rzęs i dzięki temu użyć jej do blendowania cieni. Ok. Zaczynam od ciemnego brązu. A następnie ten jaśniejszy mat, który Wam pokazywałam od tej strony. I blenduję troszeczkę ten brąz nim również. Aczkolwiek na koniec i tak nałożę troszeczkę zieleni. I przechodzę od razu do błysku. Tak jak mówię, to będzie ten kolor. Ten sam, który mam na środku powieki. Jego nakładam też tym samym pędzelkiem. Troszeczkę tylko oczyszczonym. Tak mniej więcej do 1/3 długości oka. I na sam koniec biorę delikatnie tej pięknej zieleni na środku, tak dosłownie tyci na puchaty pędzelek do blendowania i blenduję sam dół dolnej powieki oraz tutaj troszeczkę wyjeżdżam do zewnętrznego kącika i tak to zostawiam, zrobię maskarę i zaraz wracam. I tak prezentuje się skończony makijaż. Wydaje mi się, że wyszło całkiem fajnie, tak dosyć tropikalnie. Bardzo lubię takie oliwkowe, zielone tony na niebieskich oczach. Uważam, że wygląda to zabójczo. W połączeniu z brązem nie da się tego zepsuć. Musi wyjść dobrze. Pora więc na ostatni makijaż tą paletą w tym filmie. Chciałam pójść bardziej w stronę zieleni, ale też użyć tej pięknej zeberki, która jest pewnego rodzaju srebrem. Ma natomiast w sobie domieszkę szarości i nie jest to takie czyste srebro.
Także zaczynajmy. Zaczynam od tego koloru, którą będę pogłębiać tą piękną, żywą zielenią. Natomiast w samym zewnętrznym kąciku oka będę używać głównie tego cienia. Muszę przyznać, że jest to jeden z moich ulubionych matów w tej palecie, ponieważ znowu jest to zieleń wymieszana z brązem. Coś absolutnie przepięknego. Jeżeli chodzi o błyski, to w sumie już powiedziałam, będę używać tej pięknej zeberki jako główny cień na górnej powiece, natomiast w wewnętrznym kąciku oraz na dolnej powiece znajdzie się ten. I standardowo zaczynam od tej jaśniejszej zieleni i nakładam ją na całe załamanie powieki. Od samego wewnętrznego końca do zewnętrznego. Następnie przechodzę do tej ciemniejszej zieleni, Chief's Island. I ją już raczej skupiam w tej zewnętrznej połowie oka. I schodzę nieco niżej, ponieważ będzie to też część zewnętrznego kącika. I same te dwie zielenie połączone ze sobą dają nam dosyć taki trawiasty efekt, też bardzo ładny. Natomiast są to odcienie o dużej takiej żółtej bazie, a jako że chciałam użyć srebra, to po prostu potrzebowałam czegoś chłodniejszego. Stąd wybór tego matu, czyli Rambling Elephants. I to jego właśnie nałożę w dużej mierze na zewnętrzny kącik, co nie tylko przyciemni mi kącik, ale też zneutralizuje tą żółtą tonację. Jeżeli chodzi o błysk, nakładam go zwyczajnie palcem. Tak wydaje mi się najlepiej. Te cienie się tutaj namierają. I nie ryzykuję też hard panu w ten sposób. Pigment jest od razu widoczny. Przepiękny jest ten kolor. Oczyszczam sobie trochę ten zewnętrzny kącik, dokładając więcej matowego cienia. I sprawiając, że ten błysk bardzo ładnie przechodzi mi teraz w mat. Taka metoda na kanapkę, czyli najpierw mat, błysk, potem znowu mat, sprawdza mi się zazwyczaj bardzo dobrze. Wiem, że dla niektórych to być może niepotrzebne nakładanie tylu warstw, natomiast dla mnie to działa, więc ja tak robię. I teraz jeżeli chodzi o wewnętrzny kącik, tak jak mówiłam, ląduje tutaj Nile Crocodiles. I to jest taki kolor, można by powiedzieć, trawy cytrynowej. Zielono-żółto-złoty. Według mnie świetnie nadaje się zarówno w wewnętrznym kąciku, jak i na całej powiece. Bardzo lubiłam go używać podczas testowania tej palety. I jeżeli chodzi o dolną powiekę, tutaj za dużo nie chcę nakładać, ponieważ znowu mamy łzawiący kącik, także nic ciemnego nie mogę nałożyć, natomiast nałożę sobie kredkę na linię wodną z Make Up For Ever w kolorze Forest, a następnie bardzo delikatnie rozetrę znowu tej zeberki na dolnej powiece, tak tylko żeby coś tam było, ale nawet nie planuję dochodzić tutaj do zewnętrznego kącika, bo no tak jak mówię, on mi łzawi. Ale jest to na tyle jasny kolor, że roztarty gdzieś tutaj się rozprzestrzenia i aż tak bardzo nie widać tego, że ten zewnętrzny kącik jest niepomalowany. Przynajmniej tak mi się wydaje. I tak to w zasadzie zostawiam. Pomaluję rzęsy i zaraz Wam wrócę pokazać końcowy efekt. Tak więc wygląda skończony makijaż. Jest to według mnie bardzo fajne pomieszanie tonacji. Mamy tą zieleń, mamy srebro. Na pierwszy rzut oka kolory, które niekoniecznie powinny się łączyć, natomiast tutaj według mnie pasują znakomicie. Dajcie mi znać, który makijaż Wam się podobał najbardziej, a teraz zapraszam Was już na podsumowanie. Mam nadzieję, że tutoriale Wam się podobały. Natomiast przechodząc już do podsumowania tej palety, co o niej myślę po wykonaniu 3 makijaży, uważam, że jest to naprawdę świetna paleta. Kolejny hit ze strony Nomad Cosmetics. Począwszy od opakowania, które jest naprawdę fajne, czaderskie takie, poprzez piękną kolorystykę, spójną, a jednak posiadającą ten element zaskoczenia właśnie w postaci tej zeberki. Kończąc na matach, które są niesamowite.
Tak jak widzieliście na tutorialach, duża pigmentacja, zero problemów z blendowaniem. Wcale dużo czasu mi to nie zajmowało, wręcz przeciwnie, było to kilka ruchów pędzlem i cień był wyblendowany. Maty to jest naprawdę to, za co kocham na Matte Cosmetics i też tonacje, które oni wybierają tych matów, są takie wyjątkowe. Na pewno jeżeli oglądacie mnie już jakiś czas, to wiecie, że ja po prostu uwielbiam paletę Whistler od Nomad Cosmetics i zielenie, które tam są absolutnie wyjątkowe i nie potrafię ich zastąpić jakimikolwiek innymi matami w mojej kolekcji. Są tak wyjątkowe. Także nie ukrywam, że ta paleta również bardzo mi się podobała i tutaj również jest cień zielono-brązowy, taki przygaszony trochę, który będzie taką moją następną perełką w kolekcji. Tutaj ten Rambling Elephants, absolutnie cudowny. Na pewno będę często tutaj sięgać po niego. Jeżeli chodzi o błyski, tutaj jest kwestia naprawdę preferencji. Są to błyski raczej po tej stronie suchej. To od razu mówię. Wiem, że dużo z Was lubi taką suchą formulację, na przykład w porównaniu z Oden's Eye, które mają tą formułę bardziej mokrą, taką bardziej kruchą też. Dużo drobinek, wszędzie się rozpadających. Nie każdy to lubi, dlatego jeżeli tamta formuła jest dla Was zbyt mokra, Nomad Cosmetics może być Waszą odpowiedzią, ponieważ ich błyski są dosyć suche. Osobiście preferuję raczej mokre, natomiast z tymi również dobrze mi się współpracowało. Po prostu mam chyba mniej doświadczenia z suchymi błyskami niż z mokrymi i do suchych podchodzę z taką lekką niepewnością, ponieważ zauważyłam, że jeżeli chodzi o słocze, to często słocze takich suchych błysków nie są tak fajne, jak już użycie ich na oku. I tutaj było podobnie. Kiedy dotykałam tej palety, tak się nią bawiłam i przymierzałam się do niej, nie byłam pewna, jak te błyski wypadną. Natomiast kiedy używałam ich na oczach, absolutnie gdzieś ta niepewność znikała. Kolory przenosiły się bajecznie, zero osypu, błysk taki jak w opakowaniu, naprawdę zero zastrzeżeń. Także jedyne co, to naprawdę trzeba uważać, żeby nie zrobić sobie hard pan, ale to dotyczy każdej suchej formuły, nie tylko tej. Ja początkowo zrobiłam sobie mały hard pan w tym cieniu, ponieważ włożyłam w niego pędzel mokry po spryskaniu sobie setting spray, ponieważ chciałam nałożyć ten cień na mokro, tak spróbować, tak lubię nakładać cienie błyszczące. Natomiast zauważyłam, że z tą suchą formułą to nie działa. Tutaj znacznie lepiej sprawuje się albo suchy pędzel, albo wręcz palec. Większość moich makijaży wykonywałam właśnie palcem, jeżeli chodzi o błyski. Natomiast tutaj ten hardpan to był bardzo lekki hardpan, zdjęłam go sobie spokojnie takim patyczkiem kosmetycznym, także zero problemów, ale chcę powiedzieć uczciwie, jak to wygląda. Podsumowując moje podsumowanie, bardzo jestem zadowolona z tej palety i niezwykle się cieszę, że miałam okazję wygrać ją, ponieważ obawiam się, że przeszłaby mi koło nosa w innej sytuacji. Jak wiecie, wyszła w tym samym czasie co Yuka, a jak wiecie, Natasha Denona jest moją wielką miłością, także no tutaj musiałam pójść w stronę Yuki, nie było w ogóle dyskusji. Natomiast ta paleta gdzieś za mną chodziła, ponieważ kolorystyka jest naprawdę przepiękna i gdyby wyszła w innym czasie, na pewno kupiłabym ją osobno tak czy owak. Natomiast fajnie się złożyło, na pewno nie żałuję i Was też zachęcam do brania udziału w giveaways od Nomad Cosmetics. Jak widzicie, kto gra, to wygrywa. Dajcie mi też znać, czy znacie tą markę, czy ją lubicie, może jakieś palety posiadacie. Bardzo jestem ciekawa. A teraz już dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!